to poprosił o pana o PESEL. Na jakiej podstawie? Na podstawie rutynowej kontroli, czy posiada pan uprawnienia. Jeśli gdzieś tam orientujecie się w przepisach drogowych i w przepisach, które regulują naszą pracę, no to nie ma czegoś takiego jak rutynowa kontrola drogowa. Nie można sobie zatrzymać pojazdu tak bez powodu i Na podstawie rutynowej kontroli. nie ma czegoś takiego jak rutynowa kontrola drogowa. Rutynowej kontroli. I też pan, żeby mój wizerunek nie był dokumentowany, niby, tak? Zaczyna pan mnie denerwować, wie pan co? Drogówkę także obowiązuje ustawa o policji. Także mają informować o możliwości złożenia zażalenia. Zażalenia. Powiedział pan, że Wydział Ruchu Drogowego nie przedstawił pan się w ogóle. Dobrze. To powtórzę panu jeszcze raz. Nałączny aspirant Wydziału Ruchu Drogowego to poprosił o pana o PESEL. Na jakiej podstawie? Na podstawie rutynowej kontroli, czy posiada pan uprawnienia i czy pojazd... Proszę pana, nie istnieje coś takiego jak rutynowa kontrola. Muszę popełniać wykroczenie, jakieś podejrzewać pan mnie musi o to, albo coś takiego. Nie wiem, obowiązuje pana w dalszym ciągu ustawa o policji. Nic takiego się nie dzieje. Artykułem 15 proszę o ukazanie dowodu osobistego. Artykuł 15 działa tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z okolicznościami omówionymi w artykule 14. Jakie to są okoliczności, proszę pana? Pan nie trafił na kogoś tam sobie, kto się nie zna na takich rzeczach. Nie może pan tak zatrzymywać ludzi i po prostu ich sprawdzać. Zrobiłem coś nie tak? Zrobiłem coś nie tak, czy nie zrobiłem? Mogę zgasić silnik? Ale chcę... Ja panu się przedstawiłem i też chcę... Proszę pana, w ustawie o policji nie ma czegoś takiego, że pan chce. Ja nie jestem zobowiązany podawać panu swoich danych na podstawie tego, że pan coś chce. Nie ma takiego czegoś, że pan coś chce. Muszą zachodzić okoliczności, proszę pana. Jakie to są okoliczności? Z artykułu 14. Pojazdem, który jest dopuszczony, muszę sprawdzić pana, tak? Musi pan sprawdzić? Posiada pan uprawnienia do kierowania. Musi pan sprawdzić? Proszę A pana, jak- tu a jest jak- wiele osób. Wszystkich pan Tak, sprawdza? Po kolei. Jak- Wszystkich? jak- Wszystkich? No jeżeli z panem teraz rozmawiam, podejmuję jakąś czynności, tak? No to z panem rozmawiam, nie z innymi kierującymi, tak? Dobrze, proszę pana, pan twierdzi, że ma pan uprawnienia do tego, żeby zatrzymywać ludzi bez powodu, w sensie takim, że nie popełniają przestępstwa ani wykroczenia i sprawdzać, czy mają uprawnienia, tak? Tak jest pana stanowisko? Tak, uprawnienia do tego. Podaję panu PESEL. Tak. Zero 7 Są proszę pana też takie działania na drodze jak trzeźwy poranek i inne rzeczy. Są czy nie są, nie jesteśmy w takiej sytuacji, proszę pana. To nie ma żadnego znaczenia. Zatrzymał pan mnie bez powodu, w sensie takim, że nie popełniam przestępstwa, wykroczenia i nie jest to żaden trzeźwy poranek. Zabiera pan mi czas zupełnie niepotrzebnie. Ja wykonuję swoje obowiązki. Zatrzymując mnie bez wykroczenia i bez... Podałem panu PESEL, to jest wszystko, proszę pana. Czy coś jeszcze? Nie, to wszystko, ma pan prawo, wszystko jest dobrze, proszę jechać dalej. Dziękuję, Dziękuję. to wszystko, do widzenia. Do widzenia. I też pan, żeby mój wizerunek nie był dokumentowany, niby, tak? Zaczyna pan mnie denerwować, wie pan co? A Ale gdzie... już to wszystko powiedziałem. Dobrze, proszę Dziękuję, pana. do widzenia, Proszę pana, dobra, pan skończył. A pana ustawa o policji nie obowiązuje? Obowiązuje pana czy nie? Tylko tak czy nie? No to dlaczego, skoro pan mnie legitymuje, dlaczego pan nie informuje mnie o możliwości złożenia zażalenia do miejscowo właściwego prokuratora? Dlaczego pan tego nie robi? To może pan złożyć Ale pan ma obowiązek mnie poinformować o tym. Czy pan tego nie rozumie? Dobrze. No co Dziękuję, dobrze? do widzenia. Panie policjancie, obowiązuje pana ta ustawa. Dobrze, obowiązuje mnie. No to dlaczego pan nie poinformował mnie bez wezwania, skoro... Nie. Pana, ja muszę usłyszeć, dlaczego pan się nie stosuje do ustawy o policji, artykuł 12. Zażalenia do miejscowego prokuratora. Dlaczego- Przeprowadzenie interwencji. Dlaczego... Proszę mojego wizerunku Dlaczego nie pan, upubliczniać, tak? dlaczego pan tego nie zrobił?
bez mojego wezwania, skoro rozporządzenie Rady Ministrów z 4 lutego zobowiązuje pana do tego, jeżeli pan mnie legitymuje. Pytam się pana, dlaczego pan tego nie zrobił? Nie zrobił pan tego bez mojego wezwania. Dopiero jak panu o tym przypomniałem, pan powiedział: dziękuję, do widzenia, skończyłem. Dlaczego pan łamie przepisy? Ja tu przepisów nie złamałem. Pan mnie zatrzymał, a łamie pan przepisy, a nie ja. Dlaczego pan tego nie zrobił? Nie może pan powiedzieć? Nie wiem, zapomniałem, przepraszam, powinien... Zapomniałem się. No to daję dlaczego do pan tego błędu. nie robi? No co to jest w ogóle? No? Aj, panie policjancie, pani policjancie, rutyna państwa zżera. Obowiązują was przepisy, a sami karacie ludzi, sami ich nie przestrzegacie. Bardzo nieładnie. Odjechałem kilka metrów dalej, wysiadłem z samochodu i poprosiłem pana młodszego aspiranta o okazanie legitymacji. Z niewielkimi problemami, ale jednak okazał. Drugi policjant sam zapytał, czy też mają okazać, ale nie miałem potrzeby jej zobaczenia. Pan rutyniarz wraz z kolegą przyszli z komendy na pieszo i jest on najprawdopodobniej jedynym policjantem, który twierdzi, że skoro kieruję pojazdem, który jest dopuszczony, to on musi sprawdzić, czy posiadam uprawnienia. Facet ten ma jedyną taką robotę na świecie, sprawdza wszystkich kierujących dopuszczonymi do ruchu pojazdami, czy ci kierujący mają uprawnienia, mimo że nie ma najmniejszej podstawy, by sądzić, że nie mają. Może te chłopy idą sobie na miasto i kontrolują każdego napotkanego, czy może legalnie chodzić sobie na przykład po parku albo po rynku, no bo przecież istnieją osoby, które wykorzystują swoje nogi do chodzenia po mieście, ale tak naprawdę nie mogą, bo na przykład są prawem zobowiązani do odbycia kary w zakładzie karnym. Ciekawe, czy też łazi po wszystkich legalnie wybudowanych domach i sprawdza, czy tam ktoś legalnie może przebywać. Zdjęcia, które teraz widzicie, pochodzą z ostatniego święta policji, podczas którego Pomorskie gościło Niebieskiego numer 1. Chłopak wyspał się, dobrze zjadł w okolicznej restauracji, po czym poleciał wraz z wojewódzkim szefem do kościoła. Ja bym miał dla pana Jarka taką małą sugestyjkę, taką tyci. Może zamiast zapylać w środku tygodnia na mszę, a z tego co się orientuję, nie pójście na taką w innym dniu niż w niedzielę grzechem nie jest, więc nie będzie trzeba padać na kolana i żałować za swoje czyny, może zamiast tego raczyłby szanowny policjant numer 1 w kraju poświęcić chwilkę na jeden e-mail zobowiązujący swoich bezpośrednich podwładnych do zobowiązania podwładnych tychże podwładnych, aby ci z kolei raczyli wymagać od swoich podwładnych przestrzegania zupełnie podstawowych praw dotyczących podstawowych czynności policyjnych, bo jak bardzo kiepsko z tym jest, pokazują materiały z tego kanału. A z reguły, gdy jest kiepsko z podstawami, to jak jest z czymś mniej podstawowym?